tutaj faktycznie fajnie to wygląda. Olimpijczyk, to ten rudy, a tutaj Elektra. No jak się ma dwa takie, to idziesz czegoś naciągnąć. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jestem tutaj u kolegi. Zobaczyć, wszyscy koledzy prosili, jak nagrałem wystawę w rejonie knurów, to bardzo fajnie twoje gołąbki tam wypadły. Były prośby moich widzów, żeby cię odwiedzić, co niniejszym czynię, więc przedstaw się teraz, gdzie lotujesz i przywitaj się z moimi widzami. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Nazywam się Jerzy Sołtys, lotuję w oddziale Gliwice Knurów i w rejonie ziemi gliwickiej. A to jest ziemia gliwicka, bo ja tam powiedział, że rejon... Knurów, tylko to jest rejon ziemi... Mogłem nie wiedzieć. Rejon ziemi gliwickiej, tak to się ładnie nazywa. W skład tego rejonu wchodzą? Wchodzą Pilchowice, Sośnicowice, oddział. To kiedyś były oddziały, nie? Były osobne, teraz się połączyły i tworzą jeden. Sośnicowice, Pilchowice. A później drugim jest Przyszowice. I my jesteśmy trzecim oddziałem, czyli też to był najmniejszy rejon, najmniejsza strefa i najmocniejsza. Bo wy i też tu był Knurów oddział kiedyś, Gliwice Knurów, kiedyś jeszcze Łabędy były, nie? Tak, my zrzeszamy, tego się nazywa w naszym oddziale, były oddział Rudzieniec, były oddział Łabędy, były oddział Gliwice i Knurów, czyli 4 oddziały. I to praktycznie, którzy posiadali mocnych hodowców i teraz tworzymy taki oddział, że no, pierwsza 20 to każdy może być. Ilu was jest w oddziale lotujących? W oddziale lotujących jest teraz w tej chwili około 90 paru hodowców. Czyli jest taki duży oddział przynajmniej. No, oddział w sumie ma jeszcze 120, ale niektórzy hodowcy już są starsi, niektórzy tylko na młode lecą, niektórzy nie mogą na stare, bo jakaś choroba wystąpiła czy coś, dlatego nie lecą, im jest nas troszeczkę mniej. No ale te prawie 6000 gołębi zawsze mamy na start. No tu znanym hodowcą, co takim lata, to był Gotthard Stoll choćby, nie? Z tych Łabęd, lata temu już. Tak jakby ubiegła historia, teraz nowi piszą historię, ale tak co ja kojarzę z takich tych pierwszych filmów, przejażdżka po Śląsku i tak dalej. No ja też miałem taką kasetę właśnie, tego się nazywa i też tam o nim było. Od Gotthardzie Stolle z waszych rejonów. To idziemy zobaczyć te gołąbki. Powiedz, z czego się twoje gołąbki te podstawowe wywodzą? Podstawowe, no, ja tam nie patrzę na rodowody, na pochodzenie. Dla mnie musi być gołąb, który jest dla mnie bardzo ładny, musi mieć wszystkie cechy i musi się u mnie sprawdzić. Mam kilka gołębi, które... Te gołębie na wystawie to jest rodzina? To są dwie praktycznie rodziny. Jedna to jest przypadkowo 2 lata temu w 2021 w Katowicach zakupiłem 2 gołębie. Jednego kupiłem z hodowli od teamu Pogoda. To jest z gołębi Fabry i tam z Olimpia 2019. No to jest przepiękny samiec, który dał mi w połączeniu z samicą oryginalną Węstra, dał mi przepięknego młodego, którego wystawiłem jako już późnego gołębia, ale wypierzył się i dałem go do oceny na tego, to miał najlepszą ocenę, miał 92,75 na wystawie, najlepsza była ocena na całej wystawie. To był tylko do oceny gołąb. No i z tego gołębia mam właśnie w tym roku no, wspaniałe. To wcześniej dałeś, w ubiegłych latach. Tak. I tego się nazywa i w tym roku, w zeszłym roku miałem tego szalika, co tam jest taki duży taki szary gołąb. Rudy szali. Nie rudy właśnie, to był ten a był szali. Był tam szali, no. Tak. I jego mam i dałem go jako rocznego na razie na wystawę. Mam nadzieję, że jako 2-latek lepiej troszeczkę będzie oceniony i bardziej się rozbije, bo on jest naprawdę pięknym ptakiem. A w tym roku dałem właśnie matkę od olimpijczyka, od rudą, no i wyszły mi no 3 wspaniałe gołębie. No jedna samica nie uzyskała limitu, ale mam ją, a brat zdobył pierwsze miejsce, miał 92,75 rudy.
całkiem ten ciemny. I drugi miał trzecie miejsce, to był nakrapiany, niebieski nakrapiany. I on tam miał, tego się nazywa, trzecią nagrodę. No, oprócz tego z tej matki z rudej mam olimpijczyka, no i z niego mam znowu w połączeniu z dziećmi z Elektry, co była 2 lata temu czwarta w Polsce, mam syna, który uzyskał tam chyba 92-25, ale tylko z tego względu, że piórko ten środkowe miał niedociągnięte. Nie w ostatnim rzędzie, tylko w środkowym. A w tej chwili już ma dociągnięte, także ma pełne skrzydła, aby dostał te 50, to ma 92-75, tak praktycznie jak ojciec. Ile masz reprezentantów na okręg? No, miało być 14 reprezentantów tego, wszystkie 4 młode samice, wszystkie 4 młode samce, 5 samic na 8 ze standardu. Tak, bo wy rejonami wystawiacie 8 samcy, 8 samic, 4 młode samce, 4 młode. Jednego samca wystawiałem, tego olimpijczyka, co w zeszłym roku miał brązowy medal na olimpiadzie, no i był pierwszy. No i mówisz niestety, bo... No niestety dosięgła nas tak zwana paramiksowiroza, czyli zapowietrzenie naszego rejonu całego i cały nasz rejon nie może wystawić tych gołębi na... No bo u jednego hodowcy, jeden hodowca zgłosił się z gołębi... Do 10 km robią cały tego obszar zapowietrzony, no i tak się zdarzyło, że cały nasz rejon został objęty tym zakazem. No jeden hodowca, wyjaśnijmy, nawet nie hodowca, to nie był nawet hodowca, tylko nazwijmy to trzymacz gołębi, który miał gołębie, nie szczepił, po prostu zaczęły mu kręcić, zgłosił się do weterynarza, on zobaczył, że całe stado jest zakręcone, tak powiem, i powiatowy, bo to jest urzędu, ta hodowla została zlikwidowana, 81 gołębi zutylizowanych i na dodatek na was tutaj zakaz jest miesiąc czy ileś czasu. Do 27 grudnia mamy zakaz, czyli termin wystawy. Wystawiania. Akurat się skończyło tego, jak się nazywa, że teraz mamy właśnie w sobotę mamy wystawę okręgową, no i nasze gołębie nie będą na tej wystawie. No to tak a propos, jak hodowcy czasami tam pokazują gołębie z kręćkiem czy coś, to niech pamiętają, że to jest hodowla, jakby choroba zwalczana z urzędu. Tak. I poważna sprawa, że mogą te stado... Lepiej szczepić te gołębie, wszystkie gołębie, nie unikać tego i będzie wtedy wszędzie porządek w całym naszym Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. No, bo takie stado idzie do utylizacji, nie? Te wolierki, no i żeby... Skakiwanie też, kiedyś tu miałem klapy takie belgijskie, nie belgijskie, ale on zlatując tutaj na tego, jak się nazywa, na daszek, to on jeszcze musiał skoczyć na to belgijskie i zeskakiwać i to jest dodatkowo. A tak ja tutaj mogę sobie, kurczę, pod spodem też antenę podwiesić tego, jak one zlądują, wskakują, to jest ta spadowa, A czy teraz będziesz mógł to sobie zostawić w sumie aż do młodych, żeby nawet młode. Właśnie, bo specjalnie zrobiłem niżej, żebym jak będzie już sezon tych, jak się nazywa, na wdowce, to będę mógł podnieść klapę do góry tego, jak się nazywa. Tutaj tylko bo tam może wypuszczani. A tu samice siedzą potem, ja? Bo na obiegówkę. Cały po oblocie, jak pojedzą w gołębniku, później cały dzień siedzą na tego, jak się nazywa, na wolierze na dole. Tam mam karty. Że tamtą klapą tylko lądują, tu wylatują. Później tam otwieram drzwi, one są równolegle do tego gołębnika i momentalnie gołębie przechodzą tego. Samice to są tak nauczone, że jak je karmię w tym gołębniku, to ja jeszcze nie zdążę sypnąć, że one widzą, że sypię do tego gołębnika, otworzę, to one z tamtego gołębnika momentalnie z tych fachów wlatują tu do tego i jedzą. Czyli 2 obloty dziennie, rano karmisz, wieczorem karmię i żeby przeleciały, niezależnie jak długo ci latają? Raczej od 40 minut do godziny. Ale zwracasz na to uwagę flagą, czy... flagę mam. I najlepsze jest to, że one, tego się nazywa ta flaga, jak tylko zjedzie na dół, to one zjeżdżają na dół. Jak ona jest, to one latają. A tam latają jakieś gołębie. A to ma taki jeden gościu, tego jak się nazywa, no jakby go tak zauważyli, to miałby problem, no ale ludzie tego nie przestrzegają. No. Ma tam, i to właśnie tacy ludzie, kurde, jak tamten hodowca, to tego się nazywa, później mają nieszczepione gołębie, paramiksowiozę dostają, bo to lata, kurczę, cały czas i później my cierpimy na tym. Kurde, to faktycznie takiego czegoś nie słyszałem, że u jednego paramiksowiroza i wam teren zamknęli. Jeszcze napisane jest 81 gołębi do utylizacji z tego gołębnika. Co tam ta paramiksowiroza?
A, I to już jest później objęte później tym, jak się nazywa, przez tego powiatowego. a wy macie zakaz wypuszczania i nie wiadomo co wystało. Tu masz młodzież, nie? To są same A nie, to te samice. samice. Wszystkie samice z woliery, młode i stare lotówka, to wszystko jest tutaj. Aha. No to nie ma ich fest dużo. Raczej teraz w tym roku zszedłem trochę z ilości i też taki sezon był, no i ten poniedziałek straciłem bardzo dużo gołębi, kurczę, i tego jak się nazywa. A młodych się nie. Młodych tyle miałeś co miałeś. Młode miałem, ale tego jak się nazywa też na głupich pyrzycach ostatnich, kurczę, 12 sztuk poszło. Jak tamten naczaskał, to myśmy dostali, kurczę, baty. Niby ten syn po olimpijczyku siadł pierwszy, myślałem, że dosyć fajnie tego zrobił konkurs, a później się okazało, tego się nazywa, to on tam miał, kurde, w 10 minut to już miał wszystkie w domu i po wszystkim. A ja później dostałem telefon, bo ja byłem akurat w Turcji, a syn był tego na locie, to dostałem zdjęcie z Niemiec, jak jest koniec Polski, Niemcy i Słowacja czy Czechy tu mamy. Słowacja. To na samym rogu w Niemczech, kurde, siedział. Czyli poleciał prosto po linii, tak jak do nich, do gołębników, i tylko poleciał dalej i później skręcił, kurczę, na tego i tam siedział i zrobił zdjęcie mu tego, jak się nazywa, że jest w Niemczech gołąb. Z tego lotu. To są samiczki, ja? To tu też masz te z wystawy, co? Tak. Dobrze, chodźmy zobaczyć gołąbki po tym wstępie. O, tutaj, jak wspomniałeś, są wszystkie twoje samiczki. Masz tyle gołębi, jakby, także hodowla nie jest duża, bo to są wszystkie samice i lotowe, i rozpłodowe, i wszystko. Wszystkich jest około 100. 20 gołębi jest z rozpłodu, a reszta to jest lotówka. Czyli 80 do lotów. 80 powinno być. A widzę, że masz jakiegoś ciekawą brązową. Co to jest? Jest to tego, jak się nazywa, mój pierwszy eksperyment. Zobaczymy tego, jak się nazywa, czy te gołębie się sprawdzą. Może mi się uda do tej samiczki dokupić samczyka na wystawie w Katowicach. Co to jest za kolor? To jest, jak oni na to mówią, zapomniałem, kurczę, siony, o, coś takiego jak siony. Aha, ale kolor. No. Lotowałeś tym? To jest lotowane? Nie, to uzyskałem od znajomego i tego bardzo mi się spodobała ta samiczka i po prostu chcę spróbować tego, jak się nazywa, dokupić samca, ale to też musi być piękny samiec i może w przyszłości, kurczę, uda mi się pociągnąć, nie dość, żeby były to lotniki, to też, żeby były też na wystawę tego, jak się ma tego gołębia. A czy, bo twoje, co zauważyłem, te gołąbki w klatkach na wystawie, to raczej takie gołębie dosyć duże. Tak, i to duże, ale jeszcze na dodatek lecą. Tak, bo taki typ widzę duży gołębi, bo te standardy jakby nie wszystkie, no jedne są mniejsze, a twoje właśnie w tych klatkach były jest fantastycznie. Okej, a które tu ma? Tutaj mam matkę tego olimpijczyka. A, ta ruda jest matką od olimpijczyka, tak? Ona była 4 albo 5 razy była na wystawie i zawsze zajmowała 5. albo 6. miejsce. Nie jest taką piękną wystawową tego, jak się nazywa, chociaż mi się podoba. Ale zawsze z nagrodą wychodziła. Mhm. W połączeniu z tym samcem, z tym synem od Fabry, no to naprawdę dała przepiękne tego, jak się nazywa, młode. Nawet tutaj mam tą jedną. Ona już jest starsza, nie? Tak, ona z 16 to są roku. pomniejsze, Ja 6-letnie gołębie przeznaczam właśnie do rozpłodu, jeżeli u mnie coś zrobiły. A ona była lotowana? Tak, miała 11 konkursów, miała 9 konkursów, także tego. Na jaki dystans są te I gołębie? robiła od początku do końca, nawet 700 siadała. Ładne brązowe oko. A z jakiej to jest linii gołębi? To jest, ojcem jej jest oryginalny samiec od kolegi Kaszy. Franciszek Kasza tam leci z synem i tego, jak się nazywa, i kiedyś dostałem tego, jak się nazywa, od znajomych tego gołębia do rozpłodu. No i dostałem też w prezencie na urodziny francuską. Zakupioną przez internet, ale no przepiękna samica i ona była właśnie taka tak jak tamta, jak ta siwa szali taka z brązowymi pasami. A on był strasznie ciemny i w połączeniu z tego właśnie wyszła ona. Ten ojciec olimpijczyka musi mieć fajne spód. Ojciec miał fajny, tylko że zgubiłem go na tym, jak się nazywa, na jednym z lotów. Także szkoda tego, bo nie ona ma, super nie ma umięśnieni. No. Upierzeni fajne. A tu jest
jej córka, ale nie zrobiła limitu, ale za to jej ten, jak się nazywa, jej brat był pierwszy, miał 92,75. No, córka jest na pewno punktowo lepsza od matki, bo ona pewnie Właśnie tamten za samiec ten z Fabry, to on daje tego, jak się nazywa, całą tą budowę tego, jak się nazywa, a ona zaś upierzenie. A upierzenie właśnie od takich gołębi jak rude, czy takie właśnie innego koloru, to one mają takie jedwabiste, tego jak się nazywa. No. Ona ma, matka ma super upierzeni właśnie po matce. I ta, która miała nagrodę? Ta limitu nie miała. Ta nie miała limitu, nie tego, ale mam tutaj córkę, która akurat... Czyli przyszłość jeszcze przed nią. Tak, mam nadzieję, tego się nazywa. Tutaj mam jeszcze jedną właśnie, to się nazywa siostrę, półsiostrę od tego olimpijczyka. To jest ta szalówka. A tu jest. Była na podstawie, ona jest piątym moim, z mojej piątki. A te rude od Norberta, co mam, tych rudych moich Norberta Kołodzieja, to też tą budowę właśnie na klatce mają. A ty był na wystawie? Tak. Ona ma piątą. Raczej nie by była jako szósty gołąb, a piąty ode mnie, ale bez oceny była. Aha. Raczej ocenę miała, ja rozumiem, bez nagrody. Nie zdobyła nagrody, ale u was idzie 8 gołębi, więc się załapała w tej załapała się jako szósta. Tak, bo było nagradzanych tam jako szósta się załapała. Tak. Ona tu już na upierzeniu tam musiała dostać tego, jak się nazywa, bo ma widać tu tego. Tak. Tu ma na upierzeniu właśnie, widzę, że niestety loty kurczę swoje robią. No. Gołębie lotowane na 6 lotach, nie że 3 loty limit zrobiony. A ona jeszcze była na tym ostatnim zewenie i właśnie siadła fajnie, bo brakowało jej chyba 300 km, a poszła na 700 i zrobiła ponad. No, spięta jest. No to dopiero 2-latka jest w tym roku. Aha. Umieśniono. Aha, czyli ta... Znaczy nie, ona idzie w kategorię... Aha, idzie, bo wy 8 samic, 8 samcy w standardzie. Tak, rozumiem. Na okręgową to takie są te... Limity, bo wy macie rejonowe wystawy, więc nie, że oddział, tylko z rejonu no są 3 oddziały, nie? Z 3 oddziałów nie jest tylko ja jestem przeciwnikiem, żeby robić wystawy oddziałowe jeszcze przed rejonowymi, bo to jest zbyt krótki czas. Kolega właśnie Topoła miał taki przypadek, że miał zrobiony oddziałową przed rejonową, i na oddziałowe były super ocenione, za tydzień ale to było, już właśnie za tydzień bo tydzień różnicy, wcześniej i on wtedy na tym poległ i bardzo dużo gołębi, które mogły iść wyżej, nie poszły, bo po prostu były już w budynku inaczej, już sędzia inaczej, trochę schudły, straciły i tego nie odbudował tej formy. Już nie poszedł, już nie czyli do wystawy też trzeba przygotować, tak. Jest gołąb ładny, ale on musi, tak powiem, trzeba pilnować tego. Musi się dociągnąć, że tak powiem. No a tu jest moja Elektra, tylko tego jak się nazywa. Przeszła też na emeryturę, to była ta, co jest 4. w Polsce, 2 lata temu. Ta była 4. w Polsce? Tak. W standardzie? Tak, a w tym roku jej wnuczka jest, no podobna jest tutaj właśnie tego, pokażę, ona akurat tu siedzi, to ona ma 92-75, no kolega Szaton był bardzo zadowolony, jak oglądał. Znaczy w tej chwili się przepasła, nie? Tak, teraz w tej chwili ona już jest 3. rok już w wolierze, ale to już po niej gołębie no naprawdę super lecą w połączeniu z samczykiem, co mam tam u góry z gołębi od kolegi Pawlasa, mam samicę, tutaj też ona jest. To z czego ona się wywodzi? Ona festu plecem budowana. To jest gołąb oryginalny od kolegi Domina Jaka z Ornatowic. On jest naszym obliczeniowcem, on jest też tam w zarządzie Orzesza. Dużo piór mają, dużo upierzenia. Bo w tej chwili jest, no jak to mówisz, nielotowana tyle czasu. To... Ona w połączeniu z tym, jak się nazywa, z moim tak zwanym szybkim go nazwałem,
to tego jak się nazywa, dała mi samiczkę, która tutaj jest, ona była w tamtym roku 10 w Polsce, a tego jak się nazywa w standardzie, a oprócz tego miała 11 konkursów w zeszłym roku na bazie 1.5, 2 lata temu 10, w tym roku 9 zrobiła słabiej, bo ten sezon też taki ciężki, po tym poniedziałku to te gołębie nie umiały się tak za bardzo. Ale wiesz co, chyba spokojne gołębie, bo ona bardzo spokojna. Tak. Ja dużo chodzę przy nich, tego jak się nazywa. Kiedyś to one latały, człowiek mniej tego poświęcał. No bo to też przy ocenie, jak się będzie wyrywał czy coś. Pokażę Ci córkę od niej, bo tak jak mówię, no w tym roku pierwszym asem naszego oddziału jest syn po niej. Zrobił 5 konkursów, jest pierwszym gołębiem lotnikiem. Pierwszym lotnikiem na oddział, tak, z 5. Tutaj mam jej córkę, która moim zdaniem jest ładniejsza od niej, tylko ma, jak to lotniki mają ten feller na tych piórach, tych pierwszych aspiórach. Na nich zawsze wiecznie dostawała tego, jak się nazywa, mniejszy ten. Tak, bo ma lotkę. I to jest właśnie matka tej, co jest pierwsza z młodych na rejonie, co tak miała 75. I ona jest z tym oryginalnym fabryk, co kupiłem, tego się nazywa, to ona mi dała właśnie tą samiczkę, tego jak się nazywa. No piękna samica, naprawdę młoda. Ma przyszłość tamta, a ta też już jest w wolierze i tylko po niej młode ciągnę. No jest ładniejsza od tej matki. Jest ładniejsza i faktycznie... No w tej chwili troszkę jak to, no, formy lotowej im brakuje. Ale tu i tak, bo czuć nabudowano jest. A to jest ta, co mogła być nawet kurczę w reprezentacji Polski. Naprawdę kurczę, tego się nazywa, jest to przepiękna samica. To jest pierwsza na młode. Pierwsza na młode, tego się nazywa. No podobna do babki, to większa troszeczkę jest do tamtej babki. No i a to jest i mama, nie? To jest matka. To jest i matka. Tak. Czyli to... Przede wszystkim te plecy. No, plecy to było tego, sędzia był zachwycony nim. Plecy nabudowane strasznie. Też jest przepatrzona. Teraz no dobrze dostają, skończyły się pierzyć i nabierają na siebie, nie? Bo póki do wystawy jeszcze z 2-3 tygodnie temu, pewnie jak jeszcze lotki dorastały, to one... Znaczy ona miała prawie dociągnięte. Ale ciągłe na siebie, jeszcze nie były, dalej dobrze karmisz i one chyba, no, tam to jest okres taki zimowy, nie latają, nie to mogą trochę tłuszczyku przybrać, ale przy wystawie jakbyście mieli, musiałbyś uważać. No, teraz bym musiał tego, no ale jak się dowiedziałem, że praktycznie nie będziemy mieli tego, to już nie... To co, byś ich odchudzał, czy co byś zrobił? Znaczy, Dietę bardziej? Dieta by bardziej poszła od razu. Bo teraz, żeby ściągłaby się, tak? Bo to praktycznie... Tutaj mam... Ładna jest, no. I to jest ta pierwsza u was w tym roku na wystawie. Tak. Tutaj mam... Właśnie widziałem, że te twoje są takie duże, no to jest samica, a jest potężna. Bo często wygrywają te mniejsze, bo to naprawdę musi mieć plecy nabudowane ten gołąb, żeby taki większy gołąb miał wartościowe plecy, to musi być strasznie nabudowany, bo te wielkie gołębie zwykle mają te plecy, to jest masa upierzenia. Ta była 10 w Polsce w tamtym roku. To jest też córka po tej, jak się nazywa, bezpośrednio po tej Elektrze i po tym szybkim. I w tym roku była na wystawie druga. No, w starych. W starych, tak.
tak, no, się weźmie taki upierzony. Bardzo dużo pierzy. To jest samica z 20 roku. Mhm. To jest samiczka z zeszłego roku, też po tej samej parze. Ona razem z bratem, to w tym roku ona miała 8, brat miał 9. Ta była na wystawie? Była na wystawie, ma 4. nagrodę. I ona jak nawet z 500. Jak brat siadał pierwszy, to ona druga. Jak ona pierwsza, to brat drugi. Albo w pierwszej trójce. Lotniczką pewnie jest lepszą. Bardzo fajnie chodzi. I tamta, co to była tego, to była też na oddział była na. Ale ta jest szybsza, co? Chociaż nie, tamta była, nie wiem jak teraz, bo ona dopiero pierwszy rok idzie jako roczna. Jako młoda też fajnie Tak, leciała, tak. Ale jako roczna tego trzeba. Brat troszkę szybszy. Ale ta jest grabniejsza, nie? Jest już taka wielka. Tak. Jest grabniejsza, właśnie wszystko, no to są na szczegóły, porównywalne są. Tam niewielko na pewno różnica między nimi była na wystawie. No. Mhm. No tak, są wszystkie ładne, to potem jest co wybrać, bo to Tak. ta cała rodzina po prostu i tyle, bo to ktoś ma jednego, to może się tam udać coś wybrać, jedną sztukę. No ale u Ciebie to kapitalnie ta wystawa wyszła. Ładna słoneczka. I też nadzieja na przyszłość. Mężnieje, będzie starsza. No taką mam nadzieję. Mam tutaj też miałem też Szeka też była. ale ona była w rocznych wystawiona tylko do standardu. Ona miała drugą nagrodę. A tutaj jeszcze No, widać loty. tak. Trochę. Na upierzeniu to było widać. Tu upierzenie, no. I to jest właśnie to, trafi się na bardzo fajnego gołębia, a tak praktycznie Zawsze coś tu tam wada w wyskoczy. upierzeniu, tu i praktycznie jest super, a tu na upierzeniu, Ciężko mieć idealnego gołębia, Idealnego, żeby bo- nic mu tam nie dolegało. tu mu dolega i wiesz, ja to tak patrzę i człowiek szuka wad od razu, No. więc ideału to no fajna, taka. Ona jako młoda miała 92,50. No, bo to też nie wszystkie jedne gołębie się później jeszcze dojrzewają, na ile... To jest oryginalna też samica od kolegi Domina. To jest tak jak tamta Elektra. Jeszcze jednego mam właśnie samczyka od niego. No przepięknego gołębia ma. No, Rzadko wystawia, bo muszę kiedyś się tam do niego przejechać przed tego i spróbować szukać, namówić tak, go? Tak, namówić go, wybrać jakieś gołębie, bo naprawdę ma przepiękne. Tylko z drugiej strony też nieraz człowiek dostanie od kogoś gołębia, ale sam ten, jak się nazywa, sam karmiąc Dokładnie. z suplementami inaczej, całkowicie inaczej się gołębie tego. Dostałem też takiego samczyka od kolegi Gajora, to też taki z Rudych. I to gołębie właśnie z gołębi od kolegi Czaski i samiec, a też tam z tej linii Brzydala, a samiczką była od kolegi Wiosny. no. I ten samczyk dostałem, były dwa w gnieździe, no jednego dostałem, jednego zostawił sobie. Jak przyjechał do mnie i mu go pokazałem, to nie wierzył, że to jest jego gołąb, że on takiego gołębia nie ma na gołębniku, że tak się rozbudował po prostu. I też był teraz na wystawie i go pokazałem 92. A czy to mówisz od samego młodego karmienia? Od samego młodego, jak się tego, musi być karmienie bardzo dobre i już suplementacja tego, żeby ten gołąb się rozbudował, bo inaczej tego, inaczej nie idzie uzyskać. Czyli geny jedno, ale Tak. jak już, ale to już jakby przy wychowie młodych? Jak odstawia, jak gołębie Jak się odstawiasz. Tak. Jak odstawiasz młode, to tak powiem, one dostają bardzo dobrą karmę. Tak. Bardzo dobrą karmę białkową, żeby te gołębie już przed lotami młodych, już od młodego nabrały tej masy mięśniowej, żeby to już, bo pewnie pod masę mięśniową wtedy się kościec rozwija, wszystko, to być może te mięśnie też mają wpływ na to, jak ten kościec w jakim Oczywiście. kierunku pójdzie, nie? Jak on geny genami, a to czym on jest od małego, czyli mówi, że to też ma
wpływ na to, co? Oczywiście, że tak. Że to jakby wykorzystani w pełni genów tych gołębi. Upierzeni to zdrowie, bo to się nie oszukujmy. Tak, ale gołębia już faktycznie odsadzając z miski, nawet w misce, może już stwierdzić, że ten gołąb, kurczę, jeśli chodzi o budynek, on może mieć, kurczę, Tak, tylko już... trzeba dbać o to, żeby rozwinął to. No bo taki gołąb, którego odkładasz i dokładnie, bierzesz małego młodzika, ktoś mówi, on się jeszcze pospino, tak dalej, ale jak on jest spięty za młodego, to będzie spięty, tak? Nie? A taki niekoniecznie się zawsze... Ta jest ładna. To była druga była z młodych. Druga z młodych. Tak. W tej chwili nie wiem, czy by nie wygrała z tamtą. Bo... Ona ma na upierzeniu. Ale na upierzeniu już znowu. tutaj ma ten właśnie aspiro, już delikatnie ma tego, jak się nazywa. No, dlatego była druga. Dlatego była druga, bo tego jeszcze nie widziałem, jak ją odkładałem. I tu na pewno musiała dostać mniej. Dlatego tamta wygrała. 25 ta dostała za tego. Za upierzenie mniej. No i te 25 to jej brakło, żeby być pierwsza, nie? Bo ile było różnicy między nimi, Znaczy, pamiętasz? ona miała chyba 50, a ta miała 75. No, a gdyby miała za 25 za upierzenie, to by miała przynajmniej po tyle samo. No i już uciekaj. Poszła. A w tej chwili tamta się bardziej przepasła według mnie. No są takie nabudowane, potężne. Właśnie mnie ciekawiło, jak te gołębie wielkie wyglądają, bo one w klatkach potężne wyglądają. Samice wielkie i te samce też. Bardzo wielkie. A to mam gołębia, którego po wystawie podszedłem właśnie z kolegą Szatonem i tego pokazałem mu, bo to jest prezent od niego. On także tego się nazywa, to jest jego gołąb, to jest prawdopodobnie z tego Porsche 911, że ma tą krew w tym i miała koeficjent 64, no. Fajnie siadała i oprócz tego jeszcze fajna w budynku jest, tego się nazywa. Jak to się mówi, trochę większa mogła być, ale kapitalna, tak. Ale jest kapitalna. Ładna jest. Kapitalna, taki no, gołąbek sportowy. 25 miała chyba też. Gołąbek sportowy, taki. No ja liczę, że pomoże mi też właśnie tego, jak się nazywa, jeśli chodzi o w lotach, o szybkość, spróbuję właśnie Porsche, z tą elektrą spróbuję tego. Te Porsche takie są i kościec taki sam, bo ja mam z Porsche oryginały. I mam tylko właśnie taką... No też mam dostać tego, jak się ma dowód do niej, to dokładnie będę wiedział. Tam pewnie coś, ale upierzenie i te Porsche właśnie tą budowę mają, ładna jest. No będzie pasować do tych twoich, bo twoje są większe, tak. Większe, więc powiem, ona jest nawet bardziej tako do trójkąta. No to coś... nigdy nie wiesz, póki sparujesz, ale... No i też faktycznie na mięśniach może ich fez nabudowane te gołębie. To właśnie, czy to kwestia karmienia, czy czego, czy takiej budowy genetycznej? No ale to już jest inny ten, a u mnie też od samego młodzika została karmiona, trenowana i tego jak się nazywa i rozbudowała się tak, jak ja chciałem. To aby dziecko, znaczy młodzież od razu na siłownię i się rozbije, a taki co nie chodzi na siłownię będzie chudzierlok i to genami nie zrobisz. Bo ma tendencję, że mięśnie mu rosną, ale musi jeszcze ćwiczyć. Musi ćwiczyć jeszcze, tak. A jak ćwiczyć gołębia, żeby mu mięśnie urosły? No ta samiczka też jest... To jak ćwiczyć gołębia, żeby mięśnie mu urosły? To jest co innego, to jest trochę słabsze. To jest słabsze, ale tego się nazywa, to jest też z tego, z Fabry i z innej samiczki tego, ale też ale ona, znaczy, mam tu taką podstawę, to miała pierwszą? Pierwszą miała, z tych rocznych. Tamto miała no tak, no bo jakby słabsza od tymi pozostałymi, nie znaczy, że słabo, bo powiedzmy wystawione roczne, czy wiadomo, i wady na upierzeniu i to bez porównania, no, że się łapie gołębia, ona ma upierzenie o tyle i wszystkiego, że jej wystarczyło, nie? A ta samiczka to jest ten, jak się nazywa, samica, co przyleciała z Brukseli pierwsza. U mnie. Wszystkie masz takie nabudowane. Wtedy co też leciałeś z tej Brukseli tak. w tym roku. To ona była na drugi dzień chyba koło godziny 13, a tutaj mam drugą, która była na Brukseli. A co w przyszłym roku z Brukselą organizujecie zaś? No zobaczymy tego, wszystko się okaże. A ta była druga, to jest też oryginalna od kolegi Domina, też już miała 10-11 konkursów. No i ty mając... I w tym roku obydwie były na tej Brukseli. Ale ty mając mają gołębi, a na Brukselę było cię stać dać.
No bo nie masz stada wielkiego. Znaczy ja dałem faktycznie takie już te najstarsze moje gołębie i takie dwie jeszcze dałem takie trochę słabsze, przyszły później, ale doleciały. Ale a to jest tych samych gołębi i dałeś je na Brukselę, z tych samych co ta reszta? Nie, to już jest... Jest to krew dalekodystansowych gołębi, czy w ogóle nie? Już, ona zaraz po Brukseli poszła na Zewen i też zrobiła, obydwie. A tu jest krew dalekodystansowych tak, gołębi? Tak. Jest. A one w czasie lotów też masz takie napakowane, że są? One są lżejsze, ale pełne. Ta jest ładna. Mówię, to lotniczka. Też oryginalna od Domina. Ja dzięki koledze Dominowi, kurczę, też całkowicie zmieniłem tego, jak się nazywa, lotowanie i szybsze gołębie. Po prostu nie dość, że oryginały mi idą, bo ja nigdy nie daję bezpośrednio od razu do woliery, tylko muszą u mnie się sprawdzić. A od niego co dostaję, to zawsze kurczę mi się sprawdza. I to poprawiły się wyniki, jak wprowadziłeś gołębie? Tak, poprawiły mi się wyniki tego, jak się nazywa, szybsze. Mam teraz samczyka też, który był reprezentantem na tą za 2 lata, miał 850 chyba 50 za 2 lata i w tym roku miał 11, w tamtym roku miał 10, 3 lata temu miał też 10, także przez 3 lata z rzędu powyżej 10 tego i bardzo szybki ptak. I od tego, jak się nazywa, od 100 km do 700. Ładne, ładnie nabudowane. Czyli lotniczka. Idziemy do samczyków. Tak. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na część drugą. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Pozdrawiamy, dobry lot.